Cześć, tu Kaja. Na co dzień kręcę filmy o świecie i ten też miał być nagrany w świecie, chociaż o podróżowaniu nie jest, ale tak wielu z Was o niego prosiło i za każdym razem, kiedy te klawiszki się pojawią na Instastory, dostaję masę pytań i zaczęliśmy go przygotowywać w styczniu, dlatego nie ma już w sumie na co czekać, a być może teraz akurat się komuś przyda, taką mam nadzieję. Zapraszam Was dziś na film muzyczny, dlatego że nie samymi podróżami człowiek żyje i opowiem Wam historię z takiego mojego równoległego życia, o którym w sumie mało osób wie. Mam bardzo sprecyzowany plan na moją starość. Chcę być jak ta pani. Desmond has a barry in the marketplace. Maury is the singer in the band. Desmond said to Maury, girl, I like your face. And Molly said this as she takes him by the hand. Hoop-a-dee, life goes on. La la, how the life goes on. Hoop-a-dee, life goes on. La la, how the life goes on. Nie potrafię grać na żadnym instrumencie i nie potrafię dobrze śpiewać. Ale przez całe moje życie piszę piosenki. I nie mam aspiracji muzycznych, jest to moje hobby. Nigdy nie rozwijałam mojego głosu. Mam ze 2 oktawy w skali. Poza tym nienawidzę być na scenie i występować. I kiedy odkryłam robienie filmów, dało mi to podobną aktywację przestrzeni w mózgu, tej przestrzeni kreatywnej, aby się wyżyć twórczo. I jest to jeszcze połączenie dźwięku z obrazem, więc jeszcze lepiej. No i ja nie znoszę występować, ale uwielbiam tworzyć. Pierwsze piosenki zaczęłam pisać, kiedy miałam 11-12 lat i nauczyłam się wtedy grać jedną ręką różne melodie, takie proste, na syntezatorze, na małym keyboardzie. Nauczyłam się też grać na gitarze akustycznej, 8 albo 7 akordów nawet, czyli tylu, ile moi koledzy potrzebowali, aby nauczyć się, aby bajerować dziewczyny w liceum. I te moje umiejętności do tej pory zostały dokładnie na tym samym poziomie, nigdy ich nie rozwijałam. Potrzebne mi to było do tego, aby sobie śpiewać, bo ja nie lubiłam grać na instrumencie. Ja lubiłam śpiewać, pisać piosenki i śpiewać melodie, a to było narzędzie do tego, aby coś tam w tle mogło sobie zagrać, abym czegoś się tym głosem mogła uczepić. Kiedy miałam 11-12 lat, te moje piosenki były naprawdę okropne i rzeczywistość bardzo szybko mi to potwierdziła. Pamiętam pierwsze moje wspomnienie z tego, jak komuś zaśpiewałam moją piosenkę samodzielnie napisaną. Była to moja najlepsza kumpela. Byłyśmy dzieciakami totalnymi i ona powiedziała, że robię śmieszne miny, kiedy śpiewam, bo tak bardzo się wczuwam. I jakoś mnie to złamało wtedy wewnętrznie, dlatego że od tamtej pory już zawsze zwracałam uwagę na to, jak wygląda moja twarz, kiedy śpiewam. Poza tym dzieciaki ze szkoły, które znały moje piosenki już później, przerobiły teksty na obraźliwe w moim kierunku, żeby się ze mnie nabijać. Także dzięki szkoło. Kiedy miałam 16 lat, poznałam 4 chłopaków, z którymi założyliśmy zespół garażowy. Garażowy na poddaszu u mnie w domu rodzinnym. Graliśmy rocka, punka, hard rocka i moja biedna mama musiała znosić to co weekend, co sobotę i co niedzielę. I musiała też znosić 15 par butów naszych znajomych, którzy przychodzili bardzo często na próby. I kiedy teraz po latach wspominam sobie ten czas, myślę, że był niezwykle cenny w moim życiu, bo był to czas takiej czystej, nieskażonej niczym pasji, bez żadnego celu, niepretensjonalnego tworzenia jakichś swoich rzeczy, tylko i wyłącznie dla zabawy i dla wspólnego spędzania czasu. Zagraliśmy nawet kilka koncertów w Ostrowcu Świętokrzyskim, na jakichś przeglądach młodzieżowych. Musiało to wyglądać bardzo zabawnie, dlatego że nasze instrumenty też były jakieś takie połatane, dlatego że nie mieliśmy pieniędzy jako nastolatkowie na instrumenty. I ja miałam jakiś głośnik do śpiewania za 150 zł, który był złożony z kilku innych głośników. Kolega na gitarze miał tę gitarę jakąś najtańszą, pożyczoną chyba od brata. Nasz kolega basista miał zabytkową gitarę basową z drewna, która brzmiała naprawdę okropnie, no ale tak jak mówiłam, to co mieliśmy wykorzystywaliśmy do tego, aby uprawiać naszą największą pasję. Kiedy przyjechałam na studia do Warszawy, taką naturalną dla mnie koleją rzeczy, dlatego że chciałam tworzyć dalej muzykę, było to, aby znaleźć sobie zespół. I tak też się stało, w ciągu dorosłego życia śpiewałam może w 6 albo 7 zespołach,
Ciężko powiedzieć w ilu, dlatego że w przypadku niektórych było to kilka prób i coś po prostu w pewnym momencie nie zażarło, w innych przypadkach było to kilka lat. Ale takim game changerem, zmieniaczem gry, gry, było odkrycie tego urządzenia. I o tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Co jest potrzebne do amatorskiego tworzenia muzyki w domu? Po pierwsze, dla ludzi, którzy śpiewają, będzie to mikrofon i w moim przypadku w tym momencie jest to Behringer C1 i jest to mikrofon, którego nie szczególnie polecam, dlatego że jest to po prostu najtańszy mikrofon, jaki znalazłam w sklepie muzycznym. Do niego również jest potrzebny interfejs audio lub wzmacniacz, nie do końca wiem, jak się nazywa nawet to urządzenie, ale jeśli chciałabym zagrać coś na prawdziwym instrumencie istniejącym w rzeczywistości, na jakiejś gitarze i chciałabym ją podpiąć do komputera, on też się przyda. Wiem też, że są takie mikrofony na rynku, które tego nie wymagają, dlatego że teraz bardzo wielu ludzi nagrywa podcasty, więc trzeba było coś wymyślić. Nie wiem, czy one się nadają do śpiewania, ale ja przez większość mojego życia śpiewałam do mikrofonu, do Skype'a za 14 zł i też się dało. Zresztą zaraz zobaczycie. Po drugie, komputer. I to jest najbardziej chyba skomplikowana rzecz i powiem tylko skrótowo, dlatego że nie chcę zanudzać tych, którzy nie zamierzają instalować u siebie oprogramowania do tworzenia muzyki, a oglądają ten film z ciekawości. Ja dzisiaj będę pokazywać rzeczy na Macu i potrzebujecie programu, czyli w moim przypadku będzie to GarageBand, najprostszy, darmowy program z zainstalowanymi już instrumentami wirtualnymi. Ale przez większość mojego życia miałam peceta i korzystałam z programu Reaper i bardzo dużo jest różnych programów. W każdym przypadku jest inna droga zdobycia i zainstalowania instrumentów wirtualnych i ta konfiguracja jest właśnie najbardziej skomplikowana, ale dobra wiadomość jest taka, że wszystko jest na YouTubie, więc dla chcącego nic trudnego. I po trzecie, klawiatura MIDI. Klawiatura MIDI to po prostu klawiatura do komputera w kształcie klawiszy. Muzykę i melodię można wygrywać też w tych programach na klawiaturze typu kuwerty, czyli tej, która jest przy komputerze po prostu, ale dużo prościej tworzy się i gra na czymś, co wygląda jak instrument. I ja mam klawiaturę Akai, jest to też przypadek, też nie wiem, czy jakoś koniecznie ją polecam. Po prostu była najtańsza w sklepie muzycznym, kosztowała jakieś 160 zł. I co ona daje, po co, na co to wszystko? Duże chmury dzisiaj, więc będzie ciemnawo. Na klawiaturze MIDI możemy zagrać jedną ręką wszystkie możliwe partie muzyczne, piosenki, wszystkie instrumenty, jakie tylko mamy zainstalowane na naszym komputerze. Na przykład perkusja. Włączę sobie od razu nagrywanie. Ale zróbmy coś bardziej skomplikowanego. Dodajmy jeszcze hi-hat. Kolejny instrument, pianino. I kolejny instrument, na przykład wiolonczela. I tak po kolei nagrywamy cały kawałek. Kiedy ja to odkryłam i zobaczyłam nieograniczone możliwości, to oszalałam na punkcie pisania nowych piosenek na komputerze. I na początku wcale to nie było takie proste. Teraz jest to dużo łatwiejsze, zwłaszcza w momencie, kiedy się odtwarza jakiś znany kawałek, a czym innym jest stworzenie czegoś samodzielnie od podstaw i kombinowałam. I na potrzeby tego filmu, na potrzeby dydaktyczne odkopałam jakieś swoje piosenki, których mam kilkadziesiąt, ale pokażę Wam kilka mniej więcej, jak wyglądał cały ten proces, jak wyglądały moje pomysły. Nie są to gotowe piosenki, dlatego że gotowa piosenka wymaga bardzo dużo nakładu pracy, a ja robiłam bardziej takie notatki, zapisywałam różne pomysły i bawiłam się tym i nigdy to nie miało ujrzeć światła dziennego. Więc mam teraz tremę, jakbym stała na scenie, ale zaczynałam od tego, że łączyłam to, co już umiałam, czyli grę na gitarze, tą podstawową, z różnymi instrumentami wirtualnymi. I pierwsza piosenka, którą mam, pochodzi z pierwszy pomysł na piosenkę, pierwsza notatka pochodzi z 15 czerwca 2010 roku. Jest w niej tylko
perkusja bardzo prosta i gitara dograna, która też jest bardzo prosta i nie mam gitary, żeby Wam pokazać i jakoś to odtworzyć, więc po prostu za każdym razem, kiedy będzie uderzenie gitary, zrobię taki dźwięk, żebyście dokładnie usłyszeli, jak bardzo mało tam jest instrumentów. 2 klawisze na perkusji. Naucz się, mówię tak, znaczy nie, mówię dobrze, myślę źle. Naucz się, mówię nic, znaczy coś, mówię nikt, gdy jest ktoś. Naucz się, ja wiem czego chcę, tylko wyrażam to źle. Wyrażam to źle. I tutaj zmieniam nieco, to znaczy zagęszczę o 1 dodatkowy dźwięk na perkusji i gęściej gitarę. Naucz się, mówię tak, znaczy nie, mówię dobrze, myślę źle. No i tyle. Kolejny kawałek polega dokładnie na tym samym, też nagrałam kilka instrumentów. Perkusja jest trochę bardziej złożona, gitara ma więcej akordów, ale też tych samych, tylko inaczej ułożonych. I dograłam też linię basu na klawiszach, czyli gitarę basową. Słychać metronom w tle. Treat me right, I'll let you know. Dwie sprawy tutaj. Po pierwsze, nie śpiewam po angielsku. Kiedy grałam w zespołach, mówiliśmy na to śpiewanie po norwesku. Kiedy były już jakieś pomysły muzyczne i coś trzeba było śpiewać, ale nie było jeszcze tekstu, to jest po prostu takie zmyślanie słów, które brzmią jak angielskie. Like I never spend and features and fallen and breaks it i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz. Pokazałam ten kawałek komuś, kto się na tym znał i powiedział mi, że tak, to brzmi jak piosenka, ale jest źle nagrana. I wtedy dowiedziałam się, że jest coś takiego jak linia, jak sekcja rytmiczna. Czyli to, że bas, gitarę basową, nie dogrywa się po prostu tak, żeby pasowało, tylko dogrywa się ją do perkusji. Też nie wiedziałam tego wcześniej i chodzi o to, że w momencie, w którym jest stopa, czyli ten akcent, który w perkusji wyznacza rytm, że wtedy gitara basowa też powinna akcentować, wtedy też powinna uderzać, a nie mijać się z tym, żeby cała piosenka po prostu brzmiała lepiej. I o co chodzi? Dośpiewam Wam tę linię basu, żebyście ją wychwycili. Ona jest zdecydowanie za rzadko. No ale pokażę Wam jeszcze fragment refrenu. Potem ćwiczyłam sobie na coverach, czyli nagrywając znane piosenki na swój sposób, tak jak potrafiłam i próbowałam je zrobić po swojemu, nadać im trochę inny aranż. Na przykład nagrałam Hyper Ballad Björk, bo wtedy bardzo dużo słuchałam Björk, ale ona jest nie do odtworzenia dla mnie, dlatego że jest bardzo... No to jest skomplikowana produkcja muzyczna, to nie jest po prostu plumkanie takie jak sobie uprawiałam w domu. I nagrałam do tego gitarę i podłożyłam jeszcze dodatkowo instrumenty, czyli bas albo kontrabas i całą sekcję skrzypiec, tak żeby wypełnić ten kawałek. I tu jest jeszcze uderzenie w jakieś pudełko. I tu wchodzą wszystkie instrumenty. I tak dalej.
Tych piosenek, tych bardziej pomysłów na piosenki i tych notatek mam bardzo dużo, z kilkadziesiąt albo kilkaset, jeśli policzyć wszystkie dyski na przestrzeni, nie wiem, 10 lat. Pokażę Wam kilka, trzymając się chronologii. To jest piosenka jednego z zespołów, w których śpiewałam i muzyka tam jest nie moja, ale chłopaki nagrali instrumenty i wtedy już był powszechny dostęp do internetu i nasze próby wyglądały w ten sposób, że wysyłaliśmy sobie pomysły wcześniej, oni wysyłali mi muzykę, ja do tego wymyślałam teksty, dośpiewywałam, odsyłałam i pytałam, czy im się podoba, a potem ćwiczyliśmy to na próbach. I to jest właśnie jedna z takich piosenek. Nie może mnie nasycić to, co wpada prosto w ręce, tylko wyrwane gdzieś z paszczy lwa, zdobyte gdzieś na końcu świata. Czy czujesz to, co czuję ja? Teksty po polsku wychodziły mi zazwyczaj słabo i to była zawsze ogromna trudność. Po angielsku łatwiej się śpiewa, ale zawsze wszystkie zespoły, w których śpiewałam, chciały tworzyć muzykę po polsku, bo z nią dużo łatwiej jest dotrzeć do ludzi. I to jest prawda. Trochę się teraz czasy zmieniły, ale kichnę. Cały czas grając w zespołach, był to rock albo coś mocniejszego, czasem coś bardziej popowego, ale w domu grałam sobie inne rzeczy, które nie nadawały się do zespołów, bo nie ten klimat muzyczny, i nagrywałam jakieś swoje pomysły, które też były po prostu dla zabawy. I tu jest na przykład notatka kawałka, w którym odkryłam, jak się robi różne efekty, pogłosy, flangery itd. Zaraz wejdzie gitara akustyczna, która ma efekt na sobie. What can you see? On pictures of us, you say some roses and guns. Stand I to jest tekst napisany naprawdę nie po norwesku. someone, but what have you done? At least you can try, tell me true. Potem nastąpił czas mojej fascynacji muzyką folkową i klimatem słowiańsko-wiedźmińskim i z tej interpretacji wyszło mi coś takiego. Tu już są same instrumenty syntetyczne, już nie ma gitary, już nie ma niczego, co dograłam zewnętrznie. I show you the way to safeness. Come step by and get some rest. It's your part of me. Ooh, hidden in the world of glaciers. You feel the warmness of my love in my part of you. Ooh. I pierwszym kawałkiem, który uznałam kiedyś za udany, to znaczy taki, który już miał jakiś kształt, który mógł być piosenką, a nie tylko notatką, który nagrałam też na mikrofonie za 14 zł do Skype'a, ale który ma, powiedzmy, jakiś aranż, jest Disturbed, też w pełni syntetyczny. Przewinę go trochę, bo się rozwija długo. In our veins, that's how people go insane. That's too much for the one girl. I'm in hell, not just disturbed. And you play with her hair, she forgets how to breathe. Did she hear that you say the same things you told me? If she could in your eyes see the things to believe, you could die for her. Potem odkryłam filmy i zaczęłam kręcić różne rzeczy. Czasami na przykład jakiś amatorski teledysk dla znajomych, czasami zilustrowałam swoją piosenkę i wtedy miałam dodatkową motywację do tego, aby te piosenki faktycznie kończyć. I kilka klipów zrobiłam. Na przykład jest jeden, który akurat nie jest przeze mnie nagrany, ale jest pierwszy. Nagrał mnie nad Wisłą mój kolega z pracy, który jest fotografem, i na sprzęcie służbowym z naszej firmy. Długo już tam nie pracuję, mogę mówić. Poszliśmy nad Wisłę, on zrobił kilka ujęć i powstało coś takiego. Ja to później zmontowałam i wrzuciłam na YouTube'a.
We don't have to do some kind of revolution to let them know that we can be free. We don't have to do some kind of revolution to have impression that we can be free. I powoli zmierzamy do brzegu. W tym roku, na początku roku, w styczniu, kiedy montowałam film o migrantach, trochę wróciłam znów do śpiewania i do grania, dlatego że potrzebowałam jakiejś odskoczni, czegoś innego niż montowanie i czegoś dla relaksu. I zaczęłam sobie znowu podśpiewywać, mimo że po latach niećwiczenia mój głos jest najgorszy niż kiedykolwiek i powstał ostatnio taki potworek. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna round around and... Na początku stycznia napisałam piosenkę o podróżowaniu i zawsze w głębi duszy marzyłam, aby napisać piosenkę, która będzie ścieżką dźwiękową do filmów na Globstory, ale zawsze czułam, że brakuje mi umiejętności. I pomyślałam sobie tak, kurczę, jest tylu fajnych ludzi, którzy są niesamowicie utalentowani, którzy poświęcili swoje życie na naukę gry na jakimś instrumencie, którzy świetnie śpiewają, a nie mają repertuaru. I zapytałam, czy ktoś chciałby wziąć udział we wspólnym projekcie i wspólnie zrobić kawałek. Zapytałam na Instagramie, czy ktokolwiek miałby ochotę na coś takiego. I odpowiedziało tak bardzo dużo ludzi. Wokalistów, skrzypaczek, skrzypaczków? Skrzypków, pianistów. No każdy w zasadzie możliwy instrument się odezwał. Mnóstwo wokalistów. I zapaliłam się do tego pomysłu. Stwierdziłam, dobra, róbmy. Wrzuciłam ślady tego kawałka do pobrania, tak aby każdy instrument dało się podmienić, aby ktoś mógł po prostu zrobić swoją aranżację. I też bardzo dużo wiadomości, dużo ludzi pisało, że wyślą nagrania w ciągu najbliższych kilku dni. Tam był chyba deadline najpierw 2 tygodnie, później tydzień. Ślady ściągnęło ponad 300 osób, a odesłało swoje nagrania 2. I mieliśmy kontakt, więc finalnie niestety nie udało się dopasować tych instrumentów do finalnej wersji kawałka, ale pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Wy wiecie co i jak. Natomiast przyszedł jeden mail z całym kawałkiem zrobionym, z remixem. Michał zrobił remix tej piosenki, który tak bardzo mi się spodobał, niestety z moim wokalem, który wysłałam ja z kolei do znajomego, który zgłosił się, że może pomóc w miksie i w masteringu. Dziękuję bardzo, Łukasz, za to. I ten kawałek w wersji zremiksowanej będzie dostępny na Spotify'u, na kanale Globstory, na kanale. Odezwał się też Paweł, który też ściągnął te ślady i powiedział, że dogra wokale. Ja znałam twórczość Pawła, dlatego że ma kanał też na YouTube i rozmawialiśmy nieraz na Instagramie, znamy się internetowo, ogląda filmy na Globstory. I powiedziałam, dobra. Mam też taką refleksję, która wyniknęła z tego projektu, że właśnie to pokazuje, jacy my jesteśmy, to znaczy jak bardzo wielu z nas coś by chciało, coś potrafi, ale z jakiegoś powodu finalnie tego nie robi. Mimo tego, że na początku jest ogromny zapał, jest chęć wyrażona i inicjatywa i potem z jakiegoś powodu się tego nie robi. Ja też w bardzo wielu dziedzinach taka jestem. I często ktoś mnie pyta, jak zacząć coś robić, jak zacząć podróżować, jak zacząć kręcić filmy. Po prostu zacznij i to jest tylko tyle i aż tyle. Ten krok pierwszy, to już ktoś mówił kiedyś. Nie zawsze chodzi o to, aby to, co robimy, było idealne. Nie zawsze chodzi o to, aby od razu nam wyszło, bo nigdy nie wychodzi i zawsze zaczyna się wszystko zaczynają od zera. Każdy się kiedyś urodził i każdy był niemowlęciem. I też nie twierdzę, wręcz przeciwnie, że te moje twory to są jakieś piosenki, a głupio mi jest je tak nazwać, myśląc o tych wszystkich producentach muzycznych i ludziach, którzy się tym zajmują na co dzień i traktują to jako zajęcie numer 1 u siebie w życiu. Ale nie umniejsza to w żaden sposób dobrej zabawy, miłego czasu, rozwoju osobistego i zwykłej radochy z tego, że się coś doprowadziło do końca i coś się stworzyło. I piosenka jest gotowa. Potem na świecie wydarzyło się to, co się wydarzyło i nie wiadomo, kiedy ten numer będzie mógł być ścieżką dźwiękową do filmów z podróży. Dlatego stwierdziliśmy z Pawłem, czemu nie, zróbmy teledysk. Paweł wziął kamerę, nagrał się na białej ścianie w swoim domowym studio, w domu na Śląsku i wysłał internetem do Warszawy do mnie te pliki. Ja zmontowałam teledysk, posługując się darmowymi
klipami, które znalazłam w internecie, bo przecież nie pójdę i nie nagram. I skończyliśmy chałupniczo piosenkę z teledyskiem, na którą Was bardzo serdecznie zapraszamy. I nie wiem, czy jest to bajka z morałem. Bardzo chciałam, żeby taka była i mam nadzieję, że Was do czegoś zainspiruje i że da Wam jakiejś nowej energii i że umilił Wam ten film czas. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszamy. Gdybyście chcieli obejrzeć teledysk w samej tylko wersji teledyskowej, kiedyś tam później, jeśli się Wam spodoba, to nie musicie oglądać całej mojej paplaniny od początku. Wpadajcie na kanał do Pawła. Tam ten klip jest. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia. To machanie rękami jest tak tandetne, ale już trudno, no. Spremowałam się. I've been to so many places, I've seen so many people, and I've been fooling around. I've been to many homes, and I've drunk so many tears, and I've been goodbye. Why I've seen so many roads, and none of them make a way. Every move makes it harder for me to want to stay. Not all who want are lost. Some believe in their home and some believe in their stories. Will fade away anyway. Some collect the bruises, some still counting the glories. All that you say will be okay. She said and turned around. Her footprints are still on the ground. Your face in every lake reflects in different